Tam jest pokładu Bazyla. W taką piękną pogodę nam przyszło startować z wakacyjną przygodą. Wszyscy są. Jakąś dziwną pozycję zajął. Kierunek Italia. A gdzie konkretnie, to jeszcze nie wiemy. Na razie wyjechaliśmy na autostradę i pogoda taka do jazdy fajna, nie? Bo chłodno. No ale żeby w lipcu ogrzewanie włączyć delikatnie, to trochę przesada. Lecimy jakąś nową trasą, pojedziemy teraz. Nie będziemy jechać przez Czechy, Słowację, na Słowenię i potem do Włoch. Ominiemy Czechy. Polecimy tylko przez Słowację, Węgry, Słowenię i Italia. A czemu omijamy Austrię, to ja nie będę nikomu tłumaczył. Kto wie, ten wie. I tyle. Łączymy się, jak będzie coś ciekawego. Pewnie dopiero na pierwszym jakimś postoju. I pauza. Przejechaliśmy z 400 km. Hania musi iść na spacer. My musimy zjeść obiad. I ciągniemy dalej. Jesteśmy na Słowacji. Łapa do góry. Nawet pogoda się taka zrobiła jako taka. No, nie pada. Winietę na Słowację kupiliśmy 30-dniową, bo tylko taką się opłacało. Najlepiej. 89 zł. Patrzcie, jak celują z radaru. A potem lecą, zanim mi go ściągają na następny mob chyba. Trochę daleko. Bo przed chwilą tu była akcja. Wyjechaliśmy z Bratysławy i mamy stare przejście chyba graniczne już na Węgry. No tak. Wygląda strasznie. No. Nie mogą tego zburzyć, kurno, na co to w ogóle? No ale to tam w ogóle nie wygląda jak po wojnie. Zaraz będzie miejscowość Rajka. Spaliśmy tam 2 razy już w tej Rajce. Nie wiem, nazwa mi się kojarzy właśnie z takim stanowiskiem glatirów, coś mówią, Rajki. Chyba nie? To się tak mówi, Rajka. Ale co, tniemy dalej chyba, nie? Gdzieś stanę tutaj w tym miejscowości i nawigację sobie przeteguję. Nie wykupiliśmy winiety na Węgry, bo na miesiąc wychodzi 240 zł, czyli 120 na, powiedzmy, no nie, jak to było? 60 euro za miesiąc, a za jeden dzień wychodziło 30 euro. To bez sensu, nie? I czas przejazdu płatnymi i niepłatnymi to jest różnica tam raptem, nie wiem, pół godziny, powiedzmy 45 minut, nie? Będziemy się tłukli tymi węgierskimi, dziadowskimi drogami, będę bluźnił. Ale w kieszeni na kolację będziemy mieli chociaż. No właśnie, trochę dużo to, nie? No kurde, zaoszczędziliśmy na Czechach, bo nie pojechaliśmy przez Czechy. No i teraz te Węgry, no to trochę masakryczna jest ta winieta, nie? No ale oni te drogi to mają te boczne... Kiepskie też. No kiepskie. Będę bluźnił. No zobaczymy. Ja mówiłem, że staniemy pod piekarnią nawigację wbić, a nie sądziłem, że piekarnia będzie czynna. W niedzielę po południu. Wieczorem. A kolejka? No, kolejka nie wiem. Znowu słodkie, zaczyna się. Węgierskie TGV. Wygrywa tutaj nam jakieś czardasze.
No to pauzujemy już, bo zrobiliśmy 700... Ile? 740 km. I będziemy pauzować gdzieś tutaj. Ania znalazła taką miejscówkę na węgierskiej wsi. Ale nie wiem, czy tutaj się zmieścimy, bo są dwa miejsca, widzę, że tam coś stoi już. Ale bądźmy dobrej myśli, bo już mi się nie chce jechać więcej. Brakło nam z 60 km do słoweńskiej granicy. No elegancko. No, tu taka miejscówka. Hania już jest tutaj przywiązana do ławeczki, bo kotek tu chodzi. No, szamaj. Eryk już przebiera z nogi na nogę tam, ale niestety to jest jakiś akwen jakiegoś koła wędkarskiego czy coś. Tak, tu sympatycznie. Tak, widziałem, tam się rzuciło coś. Tylko że tutaj magazyny jakieś pobudowali i to tak trochę psuje anturaż. No ogólnie git, na nockę. Rano nas na pewno wędkarze obudzą, jak będą tu klamotami dzwonić. No, to szykujemy się do szybkiego, lekkiego śniadanka. Ja idę z Hanką na spacer. Pokażę wam trochę, jak tu wygląda tak. Myślałem, że rano pokażę w lepszym świetle, a tu jest tak pochmurno dzisiaj rano, że jak wczoraj wieczorem byśmy przyjechali. Coś będzie widać. I spadamy stąd, lecimy dalej. Winieta na Słowenię już wykupiona online. 150 parę złotych na miesiąc. I tyle. Będziemy jeszcze tankować. Nie wiem, czy chyba na Słowenii, bo chyba wychodzi taniej. Kropi. No i patrzcie, tu taki ogarnięty teren jest. Zagrodzili chyba, żeby nie wjeżdżać samochodami. Panowie wędkarze przyjechali. Toaleta. I takie pola. Trochę hałas jest tu z miasteczka, nie? Tu z tej fabryki to nic się nie dzieje tam w niej w sumie. Jest traktor jakiś jeździ. Ale spało się wyśmienicie. Cisza, spokój. Koordynaty będą pod filmem oczywiście. Żebyście mogli też skorzystać z takiego miejsca tutaj. Słowenia! Będziemy szukać stacji benzynowej jakiejś, bo nie wiemy, jakie ceny są. Internet podaje tak, to tak. Na Węgrzech dosyć drogawo było. Pierwsza pauza będzie na stacji może, a może dociągniemy tam do tej miejscowości, gdzie są te burki pyszne. Drugie śniadanie. Zjechaliśmy z autostrady na takie góreczki, serpentyny górskie. No bo stoi autostrada. 37 minut opóźnienia jest na tamtej trasie. Mieliśmy już podjazd 18%. Tam stoją, widać daleko. Co ty jesz? To wczorajsze jeszcze. Ja myślałem, że ty już te burki opierniczasz. Ania. Nie bój się. Burki z mięsem i takie coś, co nie wiemy. To piona mu pizza na to mówiła. A nie, jeden burek jest... nie, dwa z mięsem, tak? Bo... Dwa z mięsem, jeden, bo nie ma z serem. Albo jakieś takie pizza czy coś z salami i z serem w środku. Dziwny taki. Nie zajechaliśmy do tej naszej w sumie. Bo te korki to wszystko będziemy tracić czas dodatkowo. Jak nie będzie to dobre, to będziemy musieli tam jechać. Felicita! Będę ze Smemrano, będę Hamaralatino, Felicita! Come sono te la menzola, Felicita!
Jak samemu tankujesz, to takie ceny na autostradzie. A jak... Chociaż to jest bo to jest automat, ale automaty nie działają. To nie jest samemu się tankuje, tylko wszędzie się to samemu tankuje. Kurna, zapętliłem się. Jak się korzysta z automatu płatniczego, to jest taka cena. A jak się nie korzysta z automatu, idzie się do kasy, to jest inna cena. A że są zepsute automaty, to się idzie płacić to. I stałem w kolejce do okienka, a pani mówi, że benzynę to się osobno. I tam w kącie, tam siedzi pan i on tylko za benzynę przyjmuje pieniądze. Nie tak jak u nas. Wyszynk, hot dogi. Jedziemy dalej. Robinie? Jesteś na miejscu. No jeszcze mam zonga, kurwa. Spostavi, No, spokój. Tak się zapowiadało pięknie, a skończyło się jak się skończyło. Na ten kemping tutaj nas nie wpuścili, bo mamy Cane Corso. On ma listę i Cane Corso jest psem agresywnym i nas nie puści. Robert został tam, no bo co ma zrobić? My przejechaliśmy na kemping obok. Parkplac taki, nawet nie kemping. Był taki ładny I wyjeżdżałem i zahaczyłem Fiata Punto. Spisaliśmy teraz wszystko. A teraz na tą chwilę nie mamy gdzie spać, nie? Bo tam też jest full. Bo wjechałem i powiedzieli mi, że jest full, wyjeżdżałem w nerwach. Ania mówi, wyjdziemy cię pokierować. A ja mówię, nie, dam radę. No i wyjechałem z tej wąskiej bramy, ładnie, pięknie. No, ale zapomniałem, że tam stoi samochód. Na zakazie zresztą. Tu jest zakaz na tej ulicy parkowania po tej stronie. Też drugi samochód do kolekcji? Dlaczego? No drugi tam teraz. Tutaj można zrobić sobie dwa, żeby było... Po tamtej stronie, ale po tej stronie. Po tej stronie. Drugi stoi No. teraz. Nie wiem, zobaczymy. Jak przyjdą papiery do Polski, to będziemy się odwoływać. Ale mam połamany zderzak z tyłu już kompletnie. Dobrze, że lampa ocalała. No i taka lipa. Nie zawsze jest instagramowo. Na takim parkingu. O, tu sąsiadów mamy. Tylko, że nie możemy się podłączyć do prądu, nie możemy włączyć klimy. Gorąco. Okien tu za bardzo nie można otworzyć, bo to jest miasteczko, to wiadomo. Teraz wietrzymy, zobaczymy co z tego będzie. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy dzień tutaj w włoskim kurorcie się rozpoczyna. Wczoraj ten wieczór był nieudany. Z Hanką na spacerze jestem. Zaczęliśmy z przytupem. Na szczęście kamper poskładany trochę, lampa cała. Zderzak ucierpiał, ale on i tak był już połamany. No ale no, uszkodziłem facetowi Fiata Punto. Fiata Punto. Chciałem się z nim dogadać, żeby tam nie było gadki, no to on mi krzyknął 1000 euro za naprawę. Czyli za zakup pasty Tempo i wymianę lampy. Bo w sumie jak palcem żeśmy tarli, tam Hanka się kula. Bo w sumie jak żeśmy tam palcem tarli po tym zderzaku, to wszystko schodziło pięknie, nie? 1000 euro, jak ten samochód był wart 250 euro. Dobra, spisali, niech tam będzie. Sympatycznie, miło było, nikt nie krzyczał, nikt się nie awanturował. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się i tyle. A dzisiaj będziemy próbowali się jednak wbić gdzieś tu na ten któryś z tych placy. Robert teraz poszedł właśnie tam rozmawiać. Albo nie wiem, bo ja nie mówiłem, bo chyba nie zauważyliście wczoraj na filmie, że Robert tutaj był już wcześniej, nie? Czekał na nas. Myśmy tu specjalnie przyjechali. No i rozeszło o tą Hankę i o te miejsca, nie? Miejsce było, bo on zarezerwował. Mamy parcelę podwójną, no ale stwierdził pracownik tego camperplacu, że z Cane Corso nie wjedziemy. No i teraz bądźmy dobrej myśli, że przyjedzie właścicielka i nas wpuści, bo podobno tam po tym kempingu całym lata pitbull nawet, nie? Gdzie on najpierw stwierdził, że ten nasz pies to też jest pitbull. To ja mu powiedziałem radośnie, że to nie jest pitbull, tylko Cane Corso, nie? Italiano, mówię. Może to... A, to się okazało, że oni się boją takich psów.
Ja wiem, że ona groźnie wygląda. Jak potrzeba, to też tam przeatakuje, ale tak to ona jest przecież łagodny pies, jak wy o tym wiecie, nie? Teraz musimy przekonać tylko właścicielkę i wjedziemy, a jak nie, to Robert wyjeżdża i szukamy innego miejsca. Chociaż tu wszędzie jest full. Ania tu czekała w parku z Hanką w cieniu, bo tam jest patela na tym parkingu. Dziwne rzeczy się dzieją na tym parkingu. Policja przyjechała. Państwo dostali mandat, ci co spali obok nas. Nie wiem czemu. My nie dostaliśmy. I pojechali teraz na te place tam. O, Robert idzie do kampera, bo przemieszczamy się. Mamy miejscówkę u takiego starszego Francuza. 200 metrów od morza może. Będziemy jechać. No to tak, stoimy. Zaraz Robert przyjedzie z Iwoną. A my tu mamy, o, teraz zakładanie linki dla psa. Pan jeszcze psa nie widział, nie? Ale się ucieszy, że Zawiń to. Polaki przyjechały. Nie tak. Jak chcesz to zrobić? No tak, okręć jedną stroną. No. Dobra. Już, Eryk, już. Wypoziomowaliśmy się. A teraz podłączymy prąd i włączamy klimę. Zamocowałem go do ściany, tak jak powinien być, powiedzmy. Teraz go trochę tutaj wzmocnię taśmą, nie? Bo on jest taki, jakieś podmuchy go nie strąciły. Pytacie pewnie, po co prąd w kamperze? No macie, Włosi wożą szlifierkę. Więc coś budują. Co wyprawa, to naprawa. Każdy sobie coś tam buduje. Nie wiem, szlifierkę mają na pokładzie. Po co prądu dużo? Po co solary mocne? Tu akurat jest prąd na kempingu, to no, coś takiego będzie tu poklejone. Taki zakład blacharsko-lakierniczy na wyjeździe. Schładzamy budę, żeby dało się tu funkcjonować wieczorem. A teraz późne śniadanie. A, nie takie późne. Ja miałem wrażenie, że jest po południu, że to 10 dopiero. O, jajeczka sadzone. Eryk ma tradycyjną jajecznicę. Ania sobie wzbogaciła jeszcze tutaj jakimś tym. Powiedz mi, co to jest, bo ja tego nie lubię. Awokado, no tak. Kurde, zabrakło mi słów. Ania w cieniu. Jemy i czekamy na Robertów, bo oni tam się zwijają i przyjadą tutaj. O, jak fajnie wieje od morza. Ania lampki będzie jeszcze wieszać. Właśnie, nieprzygotowani jesteśmy. W bazylu tamtym to mieliśmy takie gumki, a te gumki nie wiem, gdzie one zostały. Vira Moretti 1,35, tak? 1,35. Bo z półki. A z lodówki? 2 euro. Za prąd trzeba zapłacić. O, lemon soda. Jesteśmy na takich szybkich zakupach w takim sklepie tutaj, tuż za rogiem. 350 metrów, nie? Ceny wiadomo, że są takie trochę wyższe niż w marketach, no ale tu nie ma za blisko marketu i można... Daj sobie spokój z tym, Eryk, trucizną. Koniec podbojów asfaltu, teraz będziemy podbijać fale morskie tym oto sprzętem. Masz zamiast treningu. I tam kilka osób powiedziało. No i bardzo dobrze. A ty, pokażesz nam później, jak machasz kijem? Nie wiem. No pokazałbyś nam coś. No fajnie idzie, bo mogę jedną ręką. No to pompuj. Czekaj, bo to jest jeszcze ten. Poczekaj, ustawienie. Słuchajcie, jest godzina 18 i dopiero idziemy na plażę. Jeszcze nie byliśmy, znaczy wczoraj wieczorem byliśmy na plaży, nie? Ochłonąć po tych wszystkich atrakcjach, które zapewniłem. Hania tutaj zieje, w kamperze nie chce siedzieć sama, chociaż chodzi tam klima i jest przyzwoicie. Ty, a ja jeszcze nie pokazałem, jak to wygląda wszystko. No tutaj, ten sztelplac. To wam pokażę teraz.
Tu jest wjazd główny. Koordynaty będą na filmie. Tu mamy takie bajorko i my stoimy tutaj, nie? I patrzcie, jak tutaj jest rodzinnie, tak. Mało kamperów, nie jeden przy drugim. Idziemy do toalet, zobaczymy, jak wyglądają. Idziemy do toalet. Jeszcze nie byłem tutaj w sumie. Toalety i prysznice. Prysznice są oczywiście na żetony. Zamknięte. Toalety. Czyściutko, elegancko. Tam za płotem jest zrzut szarej wody i WC. To nie będę wam pokazywał, bo to tam i są myjnie garów, nie? I to wszystko jest razem z prądem za 29 euro za dobę. A później wam pokażemy, jak jest daleko do plaży. Eryk, Słucham? ile ma być? Weź się, nie wydurniaj. Ile ma być? A 15 PSI. A ile masz? 6. No to popływ. Jak się materacje ruskie pompowało i zawsze przychodził ktoś. Jeszcze! O kurna, jak to O, moja ekipa supowa już poleciała. Ja tu musiałem z sąsiadem Włochem zamienić kilka słów, bo wczoraj wieczorem, jak staliśmy na tym parkingu, to oni szli na spacer i powiedzieli nam, że nie wolno tam stać, bo policja przyjeżdża, mandat wali. I tamten kamper z Włoch, który stał obok nas, dostał taki mandat. I dzisiaj rano przyjechała też policja i to zresztą chyba wam pokazywałem, mówiłem. I im wypisali ten mandat, nie? A na mnie. No i teraz się spotkaliśmy tu na tym parkingu. Tu przeskakujemy przez jezdnię i będziemy na plaży zaraz. Czy miejscówka spoko. Trochę dalej niż tam, gdzie Robert stał wczoraj, ale jest spoko. Chyba nici z tego, co? A patrz, tam gdzie te falochrony jest lepiej. Nie ma takiej fali. To tam idziemy. Tam, nie? W lewo. Na te kamulce. Zobacz, co tu się dzieje. Patrz, jaka akcja, ty. A to prywatne są, nie? No. Tu u nas parawany, a tutaj patrzcie, przypięte Nie ma parasola jakiego. te parawany, mówię, krzesełka poprzypinane na łańcuchy, na zapięcia rowerowe. Nie patrzcie tu na nich, nie patrzcie. Capoeira. Nie, to jest parter po prostu. Ja nie umiem pływać. No ty pierwszy raz, nie? Tu wiesz. Drugi. Drugi? A no tak, bo kiedyś w Czechach pływaliśmy. Coś brzmi śmiesznie, nie? W Czechach pływaliśmy na supach. Tak, w Czechach. Oczywiście. Ziemia jest płaska. Mam jeszcze jedno tak. Co tu jest, zakaz pływania? A tam A nie, uwaga, że pływają tu. już jest. Dobra, to co tutaj gdzieś tam mamy? Tutaj no. Dobra. Wszystko akurat się brali na dziady. Ślub jest, patrzcie. Na plaży. Robert, robimy bramkę. O, to jest dobre. Chłopaki już w wodzie, ja też idę. Idę, bo jestem cały spocony, nie? Gorąco mi jest. To masz zobacz, jakiego masz siniaka na nodze, ty. To jest komara ugryzienie? To jest... Co to jest? Pokaż to. Ktoś się nadepnął chyba, takie brudne masz. Umyj się, kobieto. Nie byłaś się Tak, że komar ją ugryzł. chyba się zaczął. Dobra, niech sobie tam idą, my sobie tu posiedzimy, pogadamy o starych karabinach. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change
gorsza walka z niesieniem tego supa niż pływanie na nim, ja widzę. Ristorante, a wygląda jak bar trzeciej kategorii odśnieżania. No ale to takie klimaty. Ej, co wy macie z nogami? Ja pierdzielę, ty. Asfalt cię topi. Taha i przyjemności. No odpalaj te lampki. A włączyłeś guzikiem? Dzisiaj? O. Czuję się podłączony. Ale daje. Zgaś. Zgaś to! Zgaś to natychmiast! Teraz będziemy grillować. Gazowo. Muszę tam dokręcić jeszcze węża. O, kluczykiem takim fajnym. I gitara. No wciskaj. Szybko złączka to jest. I już. Tutaj za kołem? No. I przełóż go. Się czołgać będzie. Będziesz się czołgał. Zobacz jak tam podwozie w tym McLuisie. Dobra. O panie. Czyściutko. Upychaj. O. Sąsiad tam pociągnął z drugiej strony. Nie. Patrzcie, nie? Ten nowy McLuis. Już takie eleganckie te klapki ma tutaj. Do wody. Ja. Pyk. Fajne. A tu dalej trwa akcja przeciągania węża. Nie pomaga, wiesz? Sąsiada tam nie ma z drugiej strony? Nie, tu wiesz, nie. Ja. Żeby podłączyć grilla, to właśnie trzeba się tak czołgać pod autem. O Jezus! I pod prysznic idź. Niby mówią, że grill taki gazowy to się nie ubrudzisz, nie? Bo węgla nie ma potem. McLuis był brudny. O, poszło. No i gites majonez. Sąsiad walnął LEDami w środku. My pykniemy na zewnątrz. Ale jeszcze jest... Odpalaj, Ania. Odpalaj. Ja nie wiem czym. O Jezu, no. No masz tam samochodzik. O. Dobra, słuchajcie, patrzcie. Nie, zostaw. Chyba nie przylecą żadne komarzyska. No i właśnie dyskutowaliśmy o różnych rzeczach ciekawych i przegapiłem jak się to grillowało. I mam już gotowy efekt. Dyskusja była bardzo długa. Tak, o motoryzacji. W tematach ciekawych. I mniej ciekawe. Ale cieplutko jest fajnie, nie? Hiepun? Nie narzekaj. A w Polsce co się dzieje? Jak z pogodą? No dzisiaj było nieciekawie w Łodzi. Oj. Siedzieliśmy tak, dyskutowaliśmy. Siedział z nami tutaj jeden pan w kapeluszu, tam drugi pan w kapeluszu. Mira Moretti. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79.